Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku serii Otoneurologia Praktyczna. Dzisiaj będziemy kontynuować temat migreny przedsionkowej, część druga. Czyli zaczniemy od tego, że w mózgu generalnie są dwa systemy. System pobudzenia, który wzbudza aktywność komórek nerwowych, oraz system hamowania, który hamuje, czyli uspokaja i redukuje aktywność komórek nerwowych. Wszystko zależy od tego, jakie neurotransmitery czy mediatory inaczej są użyte, i mogą to być mediatory pobudzające, które pobudzają aktywność komórek nerwowych, albo hamujące, które hamują czynność komórek nerwowych. Mózg osoby z migreną jest włączony na stałe w obieg pobudzenia domyślnie i stąd jest on po prostu nadwrażliwy. Czyli generalnie pacjenci z migreną i migreną przedsionkową mają z natury podwyższoną wrażliwość na wiele bodźców czuciowych, w tym takie bodźce jak dźwięki, światło, silne zapachy. Często osoby te chorują na chorobę lokomocyjną już od wczesnego dzieciństwa, jeszcze długo zanim rozwinie się prawdziwa migrena lub migrena przedsionkowa, albo też podają, że właśnie od wczesnego dzieciństwa byli wrażliwi właśnie na te bodźce typu dźwięki, światło i silne zapachy. Można powiedzieć, że mózg osoby z migreną jest takim ciepłym mózgiem. Jest to taki mózg, który jest na stałe pobudliwy i jako taki jest bardzo wrażliwy na różne bodźce i skłonny do ataków migrenowych. Stres jest takim wiodącym czynnikiem, który może wyzwalać i podtrzymywać migrenę, i wielu pacjentów odczuwa swój pierwszy atak migreny po ekspozycji właśnie na jakiś silny stres. Stres zmienia aktywność komórek mózgowych, powoduje, że pompowane są te mediatory czy neurotransmitery pobudzające, powodujące, że mózg jest na stałe w takim stanie walcz albo uciekaj, czyli chroniczny stres prowadzi do stałych zmian strukturalnych w mózgu, szczególnie w rejonach odpowiedzialnych za percepcję bólu i zawrotów głowy, obniżając próg ataków jeszcze bardziej, przez to skłonność mózgu do bólu głowy i ataków zawrotów głowy w migrenie jest jeszcze większa. Również depresja jest taką ważnym czynnikiem, który powoduje zwiększone ryzyko rozwoju migreny przedsionkowej, a osoby z migreną mają większą skłonność do depresji. Jest tu tutaj taka wzajemna zależność. Zmiany hormonalne u wielu kobiet, jest większa podatność na migrenę przedsionkową i chorobę lokomocyjną w okolicach miesiączki, natomiast ciąża zazwyczaj łagodzi te dolegliwości, które zaostrzają się ponownie po rozwiązaniu ciąży. Dobrze, to tyle w tym odcinku drugim na temat migreny przedsionkowej. Dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiam, Krzysztof Łasiński, Otoneurologia Praktyczna.